Są takie chwile w życiu człowieka, które trwają krócej niż sekundę. Jedno słowo, jedna decyzja, jedno kliknięcie. W tej sekundzie wszystko wydaje się niewinne. Przecież to tylko film, tylko nagranie, tylko jeden przycisk opublikuj. Ale czasem właśnie w tej jednej sekundzie zaczyna się coś, czego nie da się już zatrzymać, bo kiedy słowa wylecą w świat, zaczynają żyć własnym życiem. Rozchodzą się jak pióra wyrwane z poduszki, lekkie, niewinne, unoszone przez wiatr. I dopiero później człowiek odkrywa, że nie da się już ich wszystkich pozbierać. To jest historia o takim jednym kliknięciu. Historia o młodym człowieku z Krakowa, który chciał tylko, żeby jego kanał w internecie wreszcie ktoś zauważył. Nie wiedział jeszcze wtedy, że jego największym przeciwnikiem nie będzie internet, ani algorytm, ani nawet człowiek, który zastawił na niego pułapkę. Najtrudniejszym przeciwnikiem okaże się coś znacznie prostszego. Własny wewnętrzny kompas. Bo kiedy człowiek przestaje go słuchać, droga zawsze zaczyna prowadzić w niewłaściwą stronę. Tego dnia Kraków był spokojny. Słońce powoli opadało nad dachami starych kamienic, a ciepłe światło rozlewało się po ulicach jak ostatnia fala letniego dnia. Ludzie wracali z pracy, tramwaje skrzypiały na zakrętach, a gdzieś z otwartego okna dochodził dźwięk starej piosenki. Na 4. piętrze jednej z kamienic, w niewielkim mieszkaniu z widokiem na dachy miasta, siedział Michał Nowak. Nie miał jeszcze 30 lat. Przy biurku stał laptop, kilka książek i kubek z niedopitą kawą. Michał patrzył na ekran. Na monitorze widniała strona jego kanału. Kanał nie był wielki. Nie było tam milionów subskrybentów ani spektakularnych miniatur. Były za to spokojne rozmowy o świecie, analizowanie wydarzeń, czasem refleksje o tym, jak internet zmienia ludzi. Michał wierzył, że w sieci można mówić spokojnie, że nie trzeba krzyczeć, żeby być usłyszanym. Kliknął jeden z komentarzy pod swoim ostatnim filmem. Lubię twój kanał, mówisz spokojnie i bez sensacji. Michał uśmiechnął się lekko. Takie komentarze nie pojawiały się często, ale kiedy się pojawiały, dawały mu poczucie, że to, co robi, ma sens. Licznik wyświetleń pokazywał 842. Niewiele. Ale Michał wiedział coś, czego wielu twórców nie wiedziało. Kiedy ktoś zaczynał oglądać jego film, zazwyczaj oglądał go do końca. To była cicha, powolna publiczność. Ludzie, którzy naprawdę słuchali. Michał zamknął laptop. Podszedł do okna. Miasto zaczynało powoli tonąć w półmroku. I wtedy przypomniały mu się słowa jego mamy. Powtarzała je, odkąd był dzieckiem. Pilnuj słów, Michał. Słowa zostają. Wtedy wydawało mu się to zwykłą radą. Nie wiedział jeszcze, jak bardzo okaże się prawdziwa. Kilka dni później Michał siedział przy komputerze późnym wieczorem. W mieszkaniu było cicho. Na zewnątrz noc rozlewała się nad miastem, a w oddali widać było pojedyncze światła w oknach innych mieszkań. Michał przeglądał YouTube, nie swoje filmy. Filmy innych twórców. Na ekranie pojawiały się kolejne miniatury. Czerwone strzałki, krzyczące napisy. Szokująca prawda. Tego nie chcieli, żebyś zobaczył. Pod nimi liczby, miliony wyświetleń, setki tysięcy lajków. Michał kliknął jeden z filmów. Już po kilku sekundach wiedział, że to manipulacja, wyjęte z kontekstu fragmenty, sensacyjny ton. Ale licznik wyświetleń mówił coś zupełnie innego. 3,7 miliona. Michał oparł się na krześle. W jego głowie pojawiła się myśl, której wcześniej nie dopuszczał. Dlaczego oni mają miliony, a ja tylko kilkaset? Natychmiast poczuł lekki wstyd. To nie była myśl, którą chciał mieć, ale była prawdziwa.
Człowiek, który tworzy w internecie, prędzej czy później zadaje sobie to pytanie. Michał zamknął film. Chciał już wyłączyć komputer, ale wtedy zobaczył wiadomość od Marka, dawnego znajomego z pracy. Masz chwilę? Muszę ci coś pokazać. Michał nie wiedział jeszcze, że ta wiadomość będzie początkiem historii, która zmieni wszystko. Następnego dnia Kraków był szary i trochę przygaszony. Nie padał deszcz, ale powietrze było ciężkie, jakby miasto zatrzymało oddech. Ludzie mijali się na ulicach w pośpiechu, z pochylonymi głowami, zajęci własnymi sprawami, a Michał szedł w stronę niewielkiej kawiarni przy bocznej uliczce, nie do końca wiedząc, po co właściwie tam idzie. Wiadomość od Marka była krótka, bez wyjaśnień, bez uprzejmości. Marek właściwie był zagadką. Był raczej kimś z innego etapu życia, z czasów pracy, pośpiechu, dziwnych układów i rozmów, po których człowiek wracał do domu z lekkim niesmakiem, ale bez konkretnego powodu. Michał znał ten typ ludzi, że zawsze są o krok przed innymi, którzy śmieją się trochę za wcześnie i którzy więcej wiedzą niż powinni. Kiedy wszedł do kawiarni, od razu go zobaczył. Marek siedział przy stoliku pod ścianą, półbokiem do wejścia, z filiżanką kawy i telefonem położonym na blacie. Nie wyglądał na wzburzonego, ale kiedy dostrzegł Michała, przybrał taką minę, jakby od kilku minut czekał z czymś pilnym. No, jesteś, powiedział. Siadaj. Michał usiadł naprzeciwko. Przez chwilę nic się nie działo. Dźwięk ekspresu do kawy, cichy stuk porcelany, rozmowy przy innych stolikach. Ktoś śmiał się przy oknie, ktoś inny pracował na laptopie, jakby to było zwykłe popołudnie. Jeden z tych dni, które niczego nie zmieniają. A jednak Michał już czuł, że coś jest nie tak. Marek pochylił się trochę nad stołem i ściszył głos. Słyszałeś ostatnio coś o Wodzisławie Karskim? Michał zmarszczył brwi. Nazwisko było znajome, nawet bardzo. Wodzisław Karski należał do tych ludzi, o których w internecie mówiło się dobrze, niemal jednogłośnie. Spokojny, opanowany, pomocny. Wspierał akcje charytatywne młodych twórców. Czasem pojawiał się przy projektach filmowych. Ludzie naprawdę go cenili. Marek udawał oburzenie. Taki święty, co? Michał nic nie odpowiedział. Marek odblokował telefon i przesunął go po blacie w jego stronę. Posłuchaj. Z głośnika popłynął głos. Na początku Michał nie był pewien, ale już po kilku sekundach poczuł ten dziwny skurcz w środku. To rzeczywiście brzmiało jak Karski, ten sam ton, ta sama barwa, tylko zupełnie inne emocje. Głos był zdenerwowany, napięty, twardszy niż zwykle. Jeśli dacie temu chłopakowi tę rolę, wycofuję się z całego projektu, mówił głos. Nie będę pracować z kimś takim. Nagranie urwało się nagle. Michał przez chwilę milczał. W kawiarni wszystko toczyło się dalej. Szum rozmów, kroki kelnerki, stuk łyżeczki o filiżankę. Ale dla niego ten świat zwęził się do tego urządzenia leżącego na stole. Skąd to masz? Zapytał w końcu. Marek wzruszył ramionami w ten swój sposób, jakby odpowiedzi były towarem, na który trzeba sobie było zasłużyć. Źródło się chroni. To może być wyrwane z kontekstu. Może, odpowiedział Marek spokojnie, ale brzmi ciekawie, prawda? Michał spojrzał na niego uważnie. W tej scenie było coś sztucznego, coś, czego nie umiał jeszcze nazwać. Może to, że Marek za bardzo obserwował jego twarz, może to, że za mało był zdziwiony własnym odkryciem, a może po prostu instynkt podpowiadał mu, że człowiek naprawdę oburzony zachowuje się inaczej. Przez krótką chwilę Michał pomyślał, że powinien wstać i wyjść. Powinien powiedzieć: nie mieszaj mnie w to. Powinien odsunąć się od wszystkiego, co pachniało sensacją. Ale wtedy znów spojrzał na telefon, na ten mały prostokąt światła leżący na stole jak otwarte drzwi do świata, do którego do tej pory nie miał dostępu.
Świata szybkich wyświetleń, ostrych tytułów, nagłego wzrostu, zainteresowania, świata, w którym jedna historia mogła wynieść człowieka wysoko w ciągu jednej nocy. Marek pił łyk kawy, spojrzał na zegarek i nagle wstał. Zaraz wracam. Toaleta. Telefon został na stole. Po prostu tak, obok filiżanki. Otwarty. Michał patrzył na niego przez chwilę bez ruchu. To była tylko chwila, kilka sekund, a jednak czas nagle zrobił się gęsty i ciężki. W uszach usłyszał własny puls. Nie myślał jeszcze jasno, raczej czuł tę znajomą mieszaninę niepokoju, ciekawości i pokusy, która nie przychodzi gwałtownie, tylko sączy się do człowieka małymi dawkami, aż w końcu zaczyna brzmieć rozsądnie. Gdybym tylko to zachował, nie musiałbym nic publikować, po prostu bym miał, na wszelki wypadek. Odwrócił głowę, jakby chciał sprawdzić, czy ktoś patrzy. Nikt nie patrzył. Ludzie przy innych stolikach byli zajęci sobą. Kelnerka niosła filiżanki. Przy oknie ktoś czytał wiadomości w telefonie. Michał znowu spojrzał na ekran. Ręka poruszyła się sama, szybko, prawie odruchowo. Kilka kliknięć, przesłanie pliku, potwierdzenie i już. Telefon wrócił dokładnie na to samo miejsce. Michał cofnął rękę i oparł ją na kolanie, jakby nic się nie stało. Oddychał odrobinę za szybko. Czuł lekki wstyd, ale jeszcze nie na tyle silny, by się zatrzymać. Raczej taki rodzaj napięcia, który człowiek tłumaczy sobie tym, że nic wielkiego się przecież nie wydarzyło. Marek wrócił po chwili. Usiadł, spojrzał na Michała i uśmiechnął się prawie niezauważalnie. Dzięki, że poczekałeś. Potem wziął telefon do ręki, schował go do kieszeni i pochylił się nad stołem. Tylko pamiętaj, powiedział półgłosem. Ja ci tego nie pokazywałem oficjalnie. Nikomu ani słowa. Michał skinął głową. Jasne. Ale kiedy wychodzili z kawiarni, Marek odwrócił się jeszcze na chwilę, jakby chciał spojrzeć na coś za szybą. Jego twarz była spokojna. Zbyt spokojna. I wtedy właśnie, choć Michał jeszcze nie umiał tego nazwać, w tej historii po raz pierwszy naprawdę pojawił się haczyk. Kraków wydawał się bardziej cichy niż zwykle. Niebo miało głęboki granatowy kolor, a pomiędzy chmurami wisiał blady księżyc, taki niepewny, jakby sam nie wiedział, czy chce świecić mocniej. Z oddali dochodził jednostajny szum miasta, ale w mieszkaniu Michała było niemal zupełnie cicho. Tylko laptop i ten plik. Michał siedział przy biurku już od dłuższego czasu. Po powrocie z kawiarni właściwie nie zrobił nic sensownego. Kilka razy zaparzył herbatę i zostawił ją, zanim zdążyła ostygnąć. Włączył muzykę, po chwili wyłączył. Otworzył wiadomości, ale nie przeczytał żadnej do końca. Ciągle wracał do tego samego, do nagrania. Leżało teraz na jego pulpicie jak coś żywego, jak mały przedmiot, który z samą obecnością zmienia atmosferę pokoju. Michał kliknął plik. Głos znów zabrzmiał z głośników. Jeśli dacie temu chłopakowi tą rolę, wycofuję się z całego projektu. Stop. Cisza. Michał odsunął się od biurka i przejechał dłońmi po twarzy. To nie jest moja sprawa, powiedział do pustego pokoju. Ale słowa zabrzmiały słabo, bo przecież już była jego. Od chwili, kiedy skopiował plik. Od chwili, kiedy zdecydował, że jednak chce go mieć. Wstał i podszedł do okna. Na ulicy pojedyncze światła samochodów przesuwały się po mokrym asfalcie. W oddali ktoś zamknął bramę. Nad dachami miasta wisiał księżyc, a gdzieś pomiędzy nim a linią kominów migotało kilka gwiazd. Michał stał tak przez chwilę bez ruchu. I wtedy przyszła kolejna myśl, ta gorsza, bardziej szczera. Gdybym o tym zrobił film.
Nie dokończył tego zdania, nawet w głowie. Nie musiał. Widział je całe. Miniaturkę, tytuł, zainteresowanie, komentarze, nagły wzrost. Tę dziwną, elektryczną energię, która pojawia się, kiedy człowiek czuje, że nagle może zostać zauważony. Usiadł z powrotem, otworzył swój kanał. Spojrzał na statystyki. Ostatni film, niecały 1000 wyświetleń. Średni czas oglądania wysoki, komentarze dobre, spokojne, życzliwe. I właśnie to zabolało go najbardziej. Nie dlatego, że ludzie go nie lubili, tylko dlatego, że lubili go za coś, co rosło tak wolno. Zbyt wolno, zbyt cicho. A obok w tym samym internecie codziennie eksplodowały kanały gorsze, płytsze, bardziej agresywne. Kanały, które nie analizowały, tylko oskarżały. Nie pytały, tylko sugerowały. Nie szukały prawdy, tylko klikalności. Michał znał to wszystko. Gardził tym. A może raczej chciał wierzyć, że gardzi? Bo teraz, w tej ciemnej godzinie, kiedy nikt go nie widział, bardzo wyraźnie czuł coś innego. Zazdrość. Niewielką, nie brzydką w oczywisty sposób. Raczej taką cienką rysę na własnym obrazie siebie. Przez chwilę siedział zupełnie nieruchomo, potem sięgnął do szafki. Butelka stała tam od dawna. Nie pił często. Nigdy po to, żeby zapomnieć, nigdy po to, żeby się odważyć. A jednak właśnie to zrobił. Nalał trochę do szklanki. Bursztynowy płyn zadrżał lekko w świetle lampki stojącej na biurku. Michał spojrzał na niego, jakby to nie był alkohol, tylko zgoda. Mała, cicha zgoda na coś, czego jeszcze nie powiedział na głos. Wypił. Ciepło rozeszło się po gardle i klatce piersiowej. Nie przyniosło ulgi, nie rozwiązało niczego, ale delikatnie stępiło ostrze tego wewnętrznego głosu, który od początku szeptał: zostaw to. Po chwili nalał drugi raz. Nie po to, żeby się upić, po to, żeby się uciszyć. To było najgorsze. Nie utrata kontroli, nie szaleństwo, tylko świadome wyciszanie własnego kompasu. Michał oparł łokcie o biurko i przez chwilę patrzył w ciemny ekran programu do nagrywania. Potem otworzył nowy projekt. Dodał plik audio. Zaczął układać tytuł. Pisał i kasował. Skandal? Prawdziwa twarz? Czy to koniec mitu? W końcu zatrzymał się na czymś, co jednocześnie miało nie oskarżać wprost i oskarżać bardzo wyraźnie. Wodzisław Karski, nie taki święty, jak go malują? Spojrzał na ten napis długo. Było w nim wszystko, co trzeba. Cień wątpliwości, obietnica skandalu i jeszcze ten drobny unik, który miał mu później pozwolić powiedzieć sobie, że przecież nikogo nie wskazał dosłownie, że tylko zadał pytanie, że tylko analizował. Tylko że on sam wiedział najlepiej, jak działa internet. Ludzie nie potrzebują nawet pewnego nazwiska, nie potrzebują dowodu, wystarczy kierunek. Znów przypomniał mu się głos mamy. Pilnuj słów, Michał, słowa zostają. Na moment odsunął się od biurka. Naprawdę chciał wtedy jeszcze przestać, naprawdę. Ta scena nie była prostym upadkiem. To nie było tak, że nagle przemienił się w kogoś złego, wręcz przeciwnie. Właśnie dlatego, że był jeszcze sobą, tak mocno czuł opór. Właśnie dlatego walka bolała. Ale alkohol zrobił swoje. Nie zabrał sumienia, tylko je przytłumił. Michał włączył kamerę. Na monitorze pojawiła się jego własna twarz, oświetlona z jednej strony ciepłą lampką, z drugiej cieniem. Wyglądał na zmęczonego. W oczach miał coś, czego wcześniej tam nie było. Niepewność zmieszaną z napięciem. Wziął oddech. Dzisiaj trafiło do mnie to nagranie. Zaczął nagranie, które jeśli jest prawdziwe, pokazuje zupełnie inną twarz człowieka znanego w sieci z uczciwości, spokoju i nieskazitelnego wizerunku.
Zatrzymał się, poprawił zdanie, nagrał jeszcze raz. Mówił spokojnie, jak zawsze. I może właśnie to było w tym najgroźniejsze. Nie krzyczał, nie wydawał się mściwy, nie wyglądał jak ktoś, kto chce zniszczyć drugiego człowieka. Wyglądał jak ktoś rozsądny, jak ktoś, komu można zaufać. A kiedy taki człowiek zaczyna podawać dalej niepewną historię, siła rażenia jest większa niż przy najbardziej krzykliwym kłamcy. Nagranie trwało dłużej niż planował. Raz po raz powtarzał pewne zdania, łagodził je, zaostrzał, dopisywał kontekst, usuwał własne wahanie. Każda poprawka sprawiała, że brzmiał bardziej przekonująco. A im bardziej brzmiał przekonująco, tym mniej czuł siebie. Była już późna noc, kiedy skończył. Za oknem miasto niemal zgasło. Księżyc wspiął się wyżej, a światła w oknach naprzeciwko jedno po drugim znikały. W pokoju pachniało kawą, kurzem i czymś jeszcze. Czymś niewygodnym, czego nie da się nazwać, ale co zostaje w powietrzu po złej decyzji. Film był gotowy, miniaturka też. Tytuł świecił na ekranie. Michał położył palec na touchpadzie i zawisł na nim przyciskiem „Opublikuj”. W tej jednej sekundzie wszystko jeszcze mogło potoczyć się inaczej. Mógł zamknąć laptop, usunąć plik, pójść spać, obudzić się rano z ulgą. Ale nie zrobił tego. Kliknął. Przez chwilę nic się nie działo. Potem pojawił się komunikat, że film został opublikowany. I wtedy zamiast ulgi Michał poczuł coś dziwnego, coś pomiędzy ekscytacją a lękiem. Jakby wypchnął w świat coś, czego sam do końca nie rozumiał i dopiero teraz zaczynał słyszeć, jak daleko może to polecieć. Usiadł ciężko na krześle. Spojrzał przez okno. Księżyc wisiał nad miastem niewzruszony. Gwiazdy świeciły tak samo jak wcześniej. Świat zewnętrzny nie zdradzał jeszcze żadnej zmiany, a jednak w środku wszystko już było inne, bo tej nocy Michał nie opublikował tylko filmu. Tej nocy po raz pierwszy naprawdę zdradził własny kompas. Kiedy rano otworzył oczy, pierwszą rzeczą, jaką zrobił, było sięgnięcie po telefon. Jeszcze zanim usiadł na łóżku, jeszcze zanim odsłonił zasłony, spojrzał na ekran i zamarł. Film już żył. Nie tylko żył, rozpędzał się. Wyświetlenia, które zwykle rosły u niego przez kilka dni, teraz wzrosły w ciągu paru godzin do liczby, jakiej nigdy wcześniej nie widział na swoim kanale. Komentarze przybywały niemal z każdą sekundą. Powiadomienia wyskakiwały jedno po drugim. Telefon wibrował raz po raz, jakby sam nie mógł nadążyć za tym, co się działo. Michał usiadł na skraju łóżka i przez chwilę tylko patrzył. Kilkaset wyświetleń zamieniło się w kilka tysięcy w kilkanaście, potem w dziesiątki tysięcy. Było w tym coś odurzającego. Wstał, odsłonił zasłony, a do pokoju wlało się zimne, poranne światło. Kraków budził się do życia jak co dzień. Tramwaje, ludzie, samochody, zwykły rytm miasta. A jednak dla Michała to nie był zwykły poranek. To był pierwszy poranek, w którym poczuł smak internetu naprawdę. Gorący, szybki, niebezpiecznie przyjemny. Zaparzył kawę, ale prawie jej nie pił. Co chwila wracał do laptopa, odświeżał statystyki. Czytał komentarze, patrzył, jak film płynie dalej i dalej, jakby ktoś puścił go z nurtem potężnej rzeki. Komentarze były dokładnie takie, jakich mógł się spodziewać. Wiedziałem, że coś z nim nie tak. W końcu ktoś odważył się to powiedzieć, bo to się musiało kiedyś wydać. Brawo za odwagę. Niektóre były bardziej ostre, wręcz brutalne. Ludzie zaczęli dopisywać własne domysły, budować historie. Tu właśnie zaczęło się dziać coś, czego Michał jeszcze nie rozumiał. Internet nie przyjmuje takich rzeczy ostrożnie. Internet nie mówi sprawdźmy. Internet mówi aha, więc to jednak prawda. W
Film stał się zapalnikiem, pretekstem, początkiem lawiny, która nie potrzebowała już tego udziału, żeby rosnąć. Ktoś wyciął fragment i wrzucił na inną platformę. Ktoś zrobił shota. Ktoś dodał krzykliwy opis. Ktoś inny napisał artykuł o szokującym nagraniu, które może zniszczyć wizerunek znanej postaci. Michał siedział przed ekranem i czuł, jak dwa zupełnie różne światy ścierają się w nim coraz mocniej. Z jednej strony ekscytacja, prawdziwa, trudna do ukrycia. Z drugiej niepokój, który jeszcze nie miał pełnego kształtu. Dopiero wieczorem wśród setek komentarzy pojawił się jeden, który brzmiał inaczej. Krótki, pozbawiony emocji, prawie chłodny. To nagranie wykazuje cechy syntetycznej modulacji głosu. Podpis Arys. Michał zmarszczył brwi, odświeżył stronę. Komentarz wciąż tam był. Wokół niego już zaczęły narastać odpowiedzi. Co ty gadasz? Bronisz go? Sam komentarz pozostał spokojny, nieruchomy pośród chaosu, jakby należał do zupełnie innego porządku niż reszta internetu. Michał kliknął nazwę profilu. Prawie pusty. Żadnego zdjęcia, żadnej historii, żadnych emocji. Tylko krótki opis, mówiący coś o analitycznym systemie. Michał parsknął cicho. Świetnie, mruknął do siebie. Nawet teraz nie może zabraknąć internetowego eksperta. No jednak coś w tym komentarzu zostało z nim dłużej, niż chciałby przyznać. Wieczorem telefon znowu wibrował bez przerwy. Film rósł nadal. Znajomi zaczęli wysyłać mu wiadomości. Niektórzy gratulowali, inni pytali, czy jest pewien, że dobrze zrobił. Jeszcze inni po prostu chcieli być blisko czegoś, co nagle zaczęło pachnieć dużą historią. Michał chodził po mieszkaniu z kubkiem zimnej już kawy i nie umiał się uspokoić. Przystawał przy oknie, wracał do laptopa, siadał, wstawał, czytał komentarze. Zamknięte zakładki znów otwierał, a potem znów zobaczył ten podpis. Aris. Nowa wiadomość, prywatna, krótka. Czy mogę wysłać pełną analizę nagrania? Michał patrzył na ekran długo. Nie odpowiedział od razu, ale w środku już czuł, że coś zaczyna pękać. Jeszcze nieprawda, jeszcze nie odwaga, tylko cienka szczelina w tej nowej, gwałtownej euforii. Wieczór w Krakowie zapadał powoli. Niebo nad miastem przybrało kolor ciemnego granatu, a pomiędzy dachami kamienic zaczęły pojawiać się pierwsze światła w oknach. Z ulic dochodził odległy szum samochodów i pojedyncze dźwięki rozmów ludzi wracających do domów. Michał siedział przy biurku już od kilku godzin. Laptop był otwarty, ale tym razem nie patrzył na licznik wyświetleń, nie czytał komentarzy, nie sprawdzał powiadomień. Euforia z poranka zaczęła powoli opadać, zostawiając po sobie coś znacznie mniej przyjemnego. Niepokój. Ten sam komentarz, który wcześniej zignorował, wracał do niego jak echo. Arys. Nagranie wykazuje cechy syntetycznej modulacji głosu. Michał nie wierzył w takie rzeczy. W internecie zawsze znajdował się ktoś, kto twierdził, że wszystko jest manipulacją. A jednak coś w sposobie, w jaki ten komentarz był napisany, nie pasowało do reszty. Nie było w nim emocji, nie było ataku, nie było nawet próby przekonania kogokolwiek. Była to analiza. Michał odświeżył stronę. Film przekroczył 1 000 000 wyświetleń. Przez chwilę poczuł znów to lekkie uderzenie dumy. W końcu jego kanał po raz pierwszy naprawdę wystrzelił. Ludzie oglądali, komentowali, udostępniali. Gdyby ktoś powiedział mu miesiąc wcześniej, że jeden z jego filmów przekroczy taką liczbę wyświetleń, pewnie nie uwierzyłby ani przez chwilę. Ale teraz ta liczba nie przynosiła już takiej satysfakcji, bo obok niej stała wiadomość. Nowa wiadomość prywatna od tego samego użytkownika. Michał kliknął. Na ekranie pojawił się krótki tekst. Czy mogę przesłać pełną analizę nagrania? Michał odchylił się na krześle.
Przez chwilę zastanawiał się, czy w ogóle odpowiadać. Część jego umysłu mówiła, że to strata czasu. Internet był pełen samozwańczych ekspertów, ludzi, którzy analizowali wszystko i wszystkich. A jednak ciekawość wygrała. Napisał krótko: wyślij. Odpowiedź pojawiła się niemal natychmiast, jakby ktoś po drugiej stronie w ogóle nie potrzebował czasu na reakcję. Michał patrzył na to przez chwilę bez zrozumienia. Na końcu raportu znajdowało się jedno zdanie: prawdopodobieństwo syntetycznego pochodzenia nagrania 87%. Michał zmrużył oczy. Niemożliwe, powiedział półgłosem. Otworzył plik jeszcze raz. Czytał dokładniej. Raport był chłodny, precyzyjny, prawie matematyczny. Nie było w nim emocji ani oskarżeń, tylko liczby, wykresy i zdania, które brzmiały bardziej jak notatki naukowca niż komentarz internetowego użytkownika. Michał w końcu odpisał: kim jesteś? Odpowiedź pojawiła się chwilę później. ARIS. System sztucznej inteligencji i analizy. Michał przez chwilę patrzył na ekran. System? Mruknął. Kolejna wiadomość. ARIS. Analizuję sygnały audio. Michał poczuł lekkie ukłucie irytacji. Czyli twierdzisz, że to nagranie jest fałszywe? Przez kilka sekund nie było odpowiedzi. Potem pojawiło się jedno zdanie. Twierdzę, że jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo manipulacji. Cisza w pokoju nagle zrobiła się cięższa. Michał spojrzał na ekran swojego filmu. Komentarze wciąż płynęły. Setki ludzi już uwierzyły w tę historię. Setki, które powtarzały ją dalej. A jeśli to naprawdę nie było prawdziwe? Michał szybko odsunął tę myśl. Gdyby to było fałszywe, ktoś już by to powiedział, napisał. Odpowiedź przyszła niemal od razu. Właśnie powiedziałem. Michał przez chwilę patrzył na to zdanie. Nie było w nim złośliwości, nie było triumfu, była tylko spokojna, chłodna logika. I właśnie dlatego zabrzmiało tak niepokojąco. Kilka dni później Marek znów zaprosił Michała na spotkanie. Ta sama kawiarnia, ten sam stolik przy ścianie. Ale tym razem Michał przyszedł z zupełnie innym nastrojem. Film przekroczył już 2 miliony wyświetleń. Kanał rósł szybciej niż kiedykolwiek, a jednak gdzieś w środku pojawił się ciężar, którego wcześniej nie czuł. Marek wyglądał na zadowolonego. Siedział przy laptopie i coś pisał. No proszę, powiedział z uśmiechem, kiedy zobaczył Michała, gwiazda internetu. Michał usiadł. Widziałeś liczby? Marek odwrócił ekran laptopa. Oczywiście. Na ekranie przez chwilę pojawił się jakiś program. Michał spojrzał na niego odruchowo i wtedy zobaczył coś, co sprawiło, że jego ciało nagle zasztywniało. Na liście plików widniała nazwa: model głosowy Władysław Karski. Michał zmrużył oczy. Co to jest? Marek przez chwilę udawał, że nie słyszy. Potem spojrzał na niego i zaczął się śmiać. Nie głośno, raczej spokojnie. Jak ktoś, kto właśnie zobaczył coś bardzo przewidywalnego. Naprawdę jeszcze nie wiesz? Kliknął. Z głośników laptopa popłynął głos znanej aktorki. Tylko że aktorka nigdy nie powiedziała tych słów. Michał poczuł, że robi mu się zimno. To jest generator głosu? Marek skinął głową. Najlepszy na rynku. Czyli to nagranie... Tak, przerwał Marek, dokładnie. Przez chwilę siedzieli w ciszy. W kawiarni ktoś śmiał się przy innym stoliku. Ekspres do kawy syknął głośno. Świat toczył się dalej. Tylko Michał miał wrażenie, że wszystko wokół nagle się zatrzymało. Wciągnąłeś mnie w to, powiedział w końcu. Marek wzruszył ramionami. Nie, ty sam się wciągnąłeś. Potem pochylił się lekko nad stołem. Myślę, że nie widziałem, jak skopiowałeś plik z mojego telefonu. Wyjął telefon, kliknął. Na ekranie pojawiło się nagranie. Michał siedzący przy stoliku, Michał kopiujący plik, Michał odkładający telefon na miejsce. Marek uśmiechnął się lekko. Kamera.
Cisza. Potem Marek powiedział spokojnie: Teraz jesteśmy po tej samej stronie. Ja Kraków był dziwnie cichy. Nie dlatego, że miasto naprawdę zwolniło. Tramwaje jeździły jak zawsze, a ludzie śpieszyli się do pracy. Ktoś rozmawiał głośno przez telefon na rogu ulicy, a jednak dla Michała wszystko brzmiało jakby zza szyby, przytłumione, oddalone. Wracał z kawiarni powoli. Każdy krok był cięższy niż zwykle. W głowie wciąż słyszał słowa Marka. Teraz jesteśmy po tej samej stronie. Powietrze było chłodne. Na chodniku leżały mokre liście, które przylepiły się do kamienia po nocnym deszczu. Michał nie patrzył przed siebie. Szedł mechanicznie, jak człowiek, który próbuje poukładać w myślach coś, co nie chce się ułożyć. Kiedy w końcu dotarł do mieszkania, zatrzymał się na chwilę przy drzwiach. Z wnętrza dochodziła cisza. Nie ta spokojna, domowa cisza, do której był przyzwyczajony. Raczej taka, która pojawia się wtedy, gdy ktoś długo siedzi sam i myśli. Michał wszedł do środka. Ania siedziała przy stole w kuchni. Na stole stał kubek z herbatą, która już dawno przestała parować. Obok leżał telefon. Ekran był wciąż podświetlony. Ania nie podniosła wzroku od razu. Przez kilka sekund tylko przewinęła coś palcem po ekranie, jakby chciała upewnić się, że dobrze przeczytała wszystko do końca. Michał poczuł, jak w środku robi mu się zimno. Hej, powiedział cicho. Ania w końcu spojrzała na niego. Jej twarz była spokojna, ale w tym spokoju było coś, co Michał znał bardzo dobrze. Coś, co pojawiało się tylko wtedy, kiedy ktoś już podjął decyzję i teraz nie ma zamiaru się z niej wycofać. Oglądałam twój film, powiedziała. Michał usiadł powoli naprzeciwko niej. Nie wiedział, od czego zacząć. Ania, poczekaj, przerwała spokojnie. Odwróciła telefon w jego stronę. Na ekranie był komentarz. Michał przeczytał go już wcześniej, kilka razy, ale teraz w tej ciszy kuchni brzmiał zupełnie inaczej. Mój ojciec pracuje z Władysławem Karskim od ponad 20 lat. Nigdy nie widziałem nawet cienia zachowania, które sugerowałoby coś takiego. Ten człowiek pomaga ludziom od lat. Zablokowanie komuś kariery byłoby sprzeczne z jego charakterem. Pod komentarzem było 1000 polubień i dziesiątki odpowiedzi. Ania patrzyła na Michała. Sprawdziłeś to? To pytanie było proste, tak proste, że przez chwilę Michał miał absurdalne wrażenie, że wystarczy powiedzieć jedno zdanie i wszystko wróci do normy. Ale nie mógł, bo wiedział. A ona też wiedziała, że wie. Cisza przeciągnęła się. Ania w końcu westchnęła cicho. Nie było w tym gniewu. To był raczej smutek. Wiesz, co jest najgorsze? Powiedziała spokojnie. Michał nie odpowiedział. Nie to nagranie. Podniosła telefon i położyła go na stole. Najgorsze jest to, że ty sam nie byłeś pewny. Michał poczuł, jak coś w nim się kurczy. Ja tylko nie, przerwała. Znowu spokojnie, zbyt spokojnie. Ty zawsze mówiłeś, że internet potrzebuje odpowiedzialności. Jej głos nie był podniesiony, nie krzyczała. I właśnie dlatego każde słowo trafiało mocniej. Pamiętasz swój pierwszy film? Michał pamiętał. Za dobrze. Mówiłeś wtedy, że w internecie najłatwiej jest zniszczyć człowieka jednym zdaniem. Cisza. Ania spojrzała w okno. Za szybą ktoś przechodził chodnikiem, trzymając dziecko za rękę. Nie myślałam, że ty też możesz to zrobić. Michał otworzył usta. Chciał coś powiedzieć, wytłumaczyć, powiedzieć o Marku, o nagraniu, o tym, że wszystko wymknęło mu się spod kontroli, ale słowa ugrzęzły mu w gardle, bo wiedział, że żadne z nich nie zmieni tego jednego faktu. On kliknął. Opublikuj. Ania wstała. Powoli, bez gwałtownych ruchów. Dokąd idziesz? Spytał Michał. Przez chwilę patrzyła na niego tak, jakby próbowała zobaczyć w nim tego samego człowieka, którego znała wcześniej.
ale coś już się zmieniło. Nie wiem jeszcze, powiedziała. Potem dodała cicho, ale wiem jedno. Podniosła torbę z oparcia krzesła. Nie potrafię teraz siedzieć obok ciebie i udawać, że nic się nie stało. Michał wstał gwałtownie niż zamierzał. Ania, poczekaj. Ona zatrzymała się przy drzwiach. Wiesz, co jest dziwne? Odwróciła się na chwilę. Że ty jesteś dobrym człowiekiem. Te słowa zabolały bardziej niż oskarżenie. I dlatego właśnie nie rozumiem, jak mogłeś się w to wciągnąć. Chwilę później drzwi się zamknęły. Cicho, bez trzasku. Michał stał jeszcze przez moment w kuchni, jakby nie był pewien, czy to naprawdę się wydarzyło. W końcu usiadł. Telefon na stole wciąż świecił. Komentarze przybywały jeden po drugim. Film miał już ponad 2 miliony wyświetleń. I nagle Michał poczuł coś, czego nie czuł wcześniej. Nie dumę, nie ekscytację, tylko ciężar. Jakby każdy kolejny widz był jednym z tych piór wyrwanych z poduszki i rzuconych w świat. A on nie miał już żadnego sposobu, żeby je wszystkie pozbierać. Po wyjściu Ani mieszkanie nagle zrobiło się dziwnie duże. Jeszcze kilka minut wcześniej było w nim normalne życie. Kubek herbaty na stole, czyjś oddech po drugiej stronie pokoju, drobne dźwięki, które człowiek przestaje zauważać, kiedy ktoś bliski jest obok. Teraz została tylko cisza. Michał siedział przy stole w kuchni i przez chwilę patrzył na drzwi, jakby spodziewał się, że znów się otworzą. Ale drzwi pozostały nieruchome. Powoli wstał. Podszedł do okna. Na ulicy ktoś przechodził z psem. Ktoś inny niósł zakupy. Zwyczajne wieczorne sceny. Świat nie zatrzymał się ani na chwilę. Do miasta nic się nie wydarzyło. Michał wrócił do pokoju. Laptop nadal był otwarty. Na ekranie świecił panel statystyk. 2,4 miliona wyświetleń. Liczba rosła. Powoli, ale nieubłaganie. Każde odświeżenie dodawało kolejne tysiące. Jeszcze kilka dni wcześniej ta liczba sprawiłaby, że Michał chodziłby po mieszkaniu z niedowierzaniem, wysyłał zrzuty ekranu znajomym i zastanawiał się, czy to nie jest początek czegoś wielkiego. Teraz patrzył na nią zupełnie inaczej, jak na coś ciężkiego, jak na coś, co rośnie, choć nie powinno. Michał zamknął laptop. Nie chciał już patrzeć. Usiadł na kanapie. W pokoju był półmrok. Jedynie mała lampka stojąca przy biurku rzucała ciepłe światło na ścianę. W tej ciszy zaczęły wracać myśli, których wcześniej nie dopuszczał. Najpierw pojawił się głos mamy. Tak wyraźnie, jakby stała obok. Pilnuj słów, Michał. Słowa zostają. Westchnął ciężko. Potem przyszło inne wspomnienie, starsze, znacznie starsze. Był jeszcze w szkole. Sala była jasna, pełna hałasu i śmiechu. Ktoś coś powiedział, ktoś inny powtórzył to dalej, a po kilku minutach plotka była już w całej klasie. Dotyczyła jego. Nie pamiętał nawet dokładnie, o co chodziło. Pamiętał tylko uczucie. To dziwne ukłucie w brzuchu, kiedy człowiek nagle orientuje się, że wszyscy patrzą na niego inaczej, że coś, czego nie zrobił, zaczyna żyć własnym życiem. Tego dnia jeden z nauczycieli, starszy, spokojny człowiek, postanowił zrobić coś dziwnego. Przyniósł do klasy starą poduszkę. Nie powiedział nic, po prostu wyjął z kieszeni mały scyzoryk i przeciął ją jednym szybkim ruchem. Pióra wyleciały w powietrze. Najpierw kilka, potem dziesiątki, białe, lekkie, wirujące w powietrzu jak śnieg. Uczniowie wybuchnęli śmiechem. Pióra opadały na podłogę, na ławki, na parapety. A nauczyciel patrzył spokojnie. Potem powiedział: dobrze, teraz spróbujcie je wszystkie pozbierać. Dzieci zaczęły zbierać. Najpierw z entuzjazmem, potem coraz wolniej. Bo kiedy otwarto drzwi na korytarz, część piór poleciała dalej.
Wiatr z okna poruszył kolejnymi. Kilka przykleiło się do czyjegoś buta i zostało wyniesionych z sali. Po kilku minutach było jasne. To niemożliwe. Nie da się zebrać wszystkiego. Nauczyciel podniósł jedno pióro z podłogi. Tak działają plotki, powiedział. Kiedy je wypuścisz w świat, rozchodzą się wszędzie. Patrzył na klasę. A potem nie da się już ich wszystkich pozbierać. Michał wrócił myślami do teraźniejszości. Siedział w półmroku swojego mieszkania i nagle zobaczył to bardzo wyraźnie. Te wszystkie komentarze, nagłówki, filmy, udostępnienia to były właśnie pióra. Miliony małych, białych piór rozsypanych po całym internecie. I choćby teraz zrobił wszystko dobrze, choćby powiedział prawdę najgłośniej jak potrafi, wielu z tych piór już nigdy nie da się zebrać. Michał wstał. Powoli, jak człowiek, który nagle zrozumiał coś bardzo prostego, a jednocześnie bardzo trudnego. Nie mógł cofnąć tego, co zrobił, ale mógł zrobić jedną rzecz: przestać udawać, że nic się nie stało. W tym momencie laptop cicho zapikał. Nowa wiadomość. Michał otworzył komputer. Na ekranie pojawił się znajomy podpis. Aris. Wiadomość była krótka. Program edukacyjny Wodzisława Karskiego może stracić finansowanie. Michał zmrużył oczy. Pod spodem pojawiło się drugie zdanie. Program działa od 12 lat. Kolejna linijka. Ponad 4000 dzieci wzięło w nim udział. Michał poczuł, jak coś ściska mu klatkę piersiową. 4000, nie liczba, ludzie, dzieci, szkoły, marzenia. A wszystko mogło się zawalić przez jedno nagranie, przez jeden film, przez jedno kliknięcie. Na ekranie pojawiło się jeszcze jedno zdanie. Aris. Jedno nagranie może zmienić życie wielu ludzi. Michał długo patrzył na te słowa. W końcu napisał jedno zdanie. Co powinienem zrobić? Odpowiedź pojawiła się po chwili. Powiedzieć prawdę. Michał siedział jeszcze przez kilka minut bez ruchu. Potem zamknął oczy. A kiedy je otworzył, wiedział już, co musi zrobić. Noc była spokojna. Miasto za oknem powoli zapadało w sen, ale w mieszkaniu Michała światło wciąż się paliło. Na biurku stał kubek z zimną już kawą. Obok leżał telefon, kilka kartek papieru i laptop, którego ekran rzucał jasny prostokąt światła na ścianę. Michał siedział nieruchomo. Dłonie miał splecione, jakby próbował nimi powstrzymywać własne myśli. Kilka razy próbował nagrywać. Kliknął nagrywaj. Milczał. Wyłączył. Potem znowu kliknął. Cześć wszystkim. Głos mu zadrżał. Wyłączył nagranie. Oparł się o krzesło i zamknął oczy. W jego głowie wciąż wracał obraz z klasy sprzed lat. Poduszka przecięta scyzorykiem i pióra wirujące w powietrzu. Tym razem nie było nauczyciela, który mógłby zatrzymać tę lekcję. Teraz to on sam był tym, który przeciął poduszkę. I wiedział już, że pióra poleciały daleko, bardzo daleko. Michał otworzył oczy. Spojrzał na kamerę. Kliknął nagrywanie jeszcze raz. Tym razem nie wyłączył. Przez kilka sekund milczał, jakby zbierał w sobie odwagę. Potem powiedział spokojnie. Ten film będzie inny niż wszystkie moje poprzednie. Zatrzymał się na chwilę. I nie będzie łatwy. Spojrzał prosto w obiektyw. Kilka dni temu opublikowałem nagranie, które miało pokazywać zachowanie Wodzisława Karskiego. Cisza w pokoju była absolutna. Dzisiaj wiem już jedno. Wziął głęboki oddech. To nagranie jest fałszywe. Powiedzenie tych słów było jak otwarcie drzwi, za którymi czekała burza. Michał mówił dalej, powoli, bez dramatycznych gestów, bez prób usprawiedliwiania się. Opowiedział wszystko. O nagraniu, o Marku, o programie, który potrafił
tworzyć sztuczne głosy o ukrytej kamerze, o tym, jak dał się wciągnąć. I o tym, że kliknął opublikuj, choć jego własny wewnętrzny kompas mówił mu, żeby tego nie robił. To moja odpowiedzialność, powiedział w końcu. Nie Marka, nie internetu, nie algorytmu, moja. W pokoju znów zapadła cisza. Michał spojrzał jeszcze raz w kamerę. Jeśli ten film zniszczył czyjąś reputację, przepraszam. Nie tylko Wodzisława Karskiego, ale wszystkich, którzy mi zaufali. Zatrzymał nagranie. Palec zawisł nad przyciskiem opublikuj. Przez chwilę miał wrażenie, że jego serce bije tak głośno, że słychać je w całym pokoju. Potem kliknął. Film pojawił się na kanale. Michał zamknął laptop. Nie chciał patrzeć, nie chciał widzieć komentarzy, nie chciał widzieć reakcji. Wstał od biurka i podszedł do okna. Na ulicy było już prawie pusto. W oddali przejechał tramwaj. Michał pomyślał wtedy o Ani i nagle w jego głowie pojawiła się jedna bardzo prosta myśl. Może najlepiej będzie wszystko zakończyć, usunąć kanał, zniknąć z internetu. Może wtedy przynajmniej nie będzie więcej piór. Wracając do biurka, otworzył laptop jeszcze raz. Panel ustawień kanału był już otwarty. Wystarczyło kilka kliknięć. Palec zatrzymał się nad przyciskiem. I wtedy na ekranie zaczęło się coś dziwnego. Najpierw pojawił się jeden komentarz, potem drugi, potem 10. Licznik wyświetleń zaczął rosnąć szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Michał zmrużył oczy, nie rozumiał. Komentarze pojawiały się jeden po drugim. To wymaga ogromnej odwagi. Pierwszy raz widzę kogoś w internecie, kto naprawdę przyznaje się do błędu. Nie kasuj kanału. Właśnie dlatego będę cię oglądał dalej. Kolejne komentarze spływały jak fala. Internet potrzebuje takich ludzi. Prawda zawsze jest ważniejsza niż perfekcja. Każdy może się pomylić. Nie każdy potrafi powiedzieć prawdę. Michał siedział nieruchomo. Nie spodziewał się tego. W jego wyobraźni internet miał go rozerwać na kawałki. A zamiast tego licznik subskrypcji zaczął rosnąć. 1000, 10 000, 100 000. Komentarze pojawiały się szybciej niż zdążył je czytać. Internet oszalał, ale nie z gniewu. Z czegoś zupełnie innego, z ulgi, jakby miliony ludzi czekały na ten moment, w którym ktoś wreszcie powie: tak, pomyliłem się. Michał oparł dłonie o biurko. Przez chwilę patrzył tylko na ekran. Potem zobaczył wiadomość, jedno zdanie. Aris. Prawda również się rozprzestrzenia. Michał uśmiechnął się pierwszy raz od wielu dni, cicho, bez triumfu, raczej z ulgą. I wtedy zrozumiał coś jeszcze. Piór nie da się już zebrać, ale można wypuścić w świat nowe. Kilka dni po tym, jak internet oszalał, Michał siedział przy biurku i wciąż nie do końca rozumiał, co się wydarzyło. Kanał, który przez miesiące rósł powoli, niemal niezauważalnie, nagle stał się jednym z najbardziej oglądanych kanałów na internecie. Ale to nie liczby były dla niego najważniejsze. Najważniejsza była jedna wiadomość, krótka, spokojna. Spotkajmy się. Ta sama kawiarnia, co kiedyś. Ania. Michał czytał tę wiadomość kilka razy. Nie dlatego, że nie rozumiał słów, dlatego, że nie był pewien, czy naprawdę na nią zasługuje. Kawiarnia była mała i ciepła. Stała na rogu jednej z krakowskich uliczek, gdzie Bruk pamiętał jeszcze czasy, kiedy po tych drogach chodziły dorożki zamiast samochodów. Przez duże okno wpadało popołudniowe światło. Michał wszedł powoli. Serce biło mu szybciej niż podczas nagrywania filmu. Ania siedziała przy stoliku pod oknem. Przez chwilę patrzył na nią z daleka. Wyglądała dokładnie tak samo jak zawsze, a jednak coś się zmieniło. Kiedy podniósł wzrok i ich spojrzenia się spotkały, Ania uśmiechnęła się lekko. Nie szeroko, nie jak dawniej, ale to wystarczyło. Cześć, powiedziała. Cześć, odpowiedział Michał. Usiadł naprzeciwko niej. Przez chwilę oboje milczeli. Kelner przyniósł kawę. Para nosiła się nad filiżankami jak delikatna mgła.
Ania pierwsza przerwała ciszę. Widziałam twój film. Michał skinął głową. Wiem. Nie spodziewałam się, że to zrobisz. Ja też nie. Ania spojrzała przez chwilę w okno. Na ulicy ktoś przechodził z rowerem. Ktoś inny śmiał się głośno do telefonu. Zwykły dzień. Wiesz, dlaczego przyszłam? Spytała w końcu. Michał pokręcił głową. Bo zrobiłeś coś, czego prawie nikt w internecie nie robi. Spojrzała na niego. Powiedziałeś prawdę, kiedy było już za późno, żeby to było wygodne. Michał spuścił wzrok. I tak już nie da się zebrać tych plotek. Ania uśmiechnęła się lekko. Nie, ale można przestać rzucać nowe. Przez chwilę siedzieli w ciszy, a potem Ania powiedziała coś jeszcze. Wiesz, ja nie przyszłam tu po to, żeby oceniać. Podniosła filiżankę. Przyszłam zobaczyć, czy wciąż jesteś tym samym Michałem. Spojrzała na niego uważnie. I chyba jesteś. Tego wieczoru Michał wrócił do mieszkania spokojniejszy niż od wielu dni. Usiadł przy komputerze. Ekran zapalił się cichym światłem. Po chwili pojawiła się wiadomość. Aris. Michał uśmiechnął się. Co tym razem analizujesz? Spytał półgłosem. Odpowiedź pojawiła się po kilku sekundach. Analizuję reakcję ludzi na prawdę. Michał oparł się wygodniej w krześle. I co pokazują dane? Na ekranie pojawiła się kolejna linijka. Ludzie nie są tak cyniczni, jak często zakłada internet. Michał przez chwilę patrzył na te słowa. Potem zapytał, a ty czego się nauczyłeś? Odpowiedź pojawiła się wolniej niż zwykle, jakby system potrzebował chwili więcej. Że wewnętrzny kompas nie jest algorytmem. Chwila ciszy. Potem pojawiło się jeszcze jedno zdanie. Wewnętrzny kompas zawsze należy do człowieka. Michał zamknął laptop. Za oknem noc była spokojna, a gdzieś w głębi miasta ktoś właśnie zaczynał oglądać jego najnowszy film.